Więc cześć, dobry wieczór. Miło mi w imieniu JLabs powitać Was wszystkich na 66. spotkaniu z 66. meetupie serii Talk for Devs. Ja jestem Gosia i pracuję w JLabs w zespole rekrutacji. Na początek dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, pokrótce przybliżę, czym jest inicjatywa Talk for Devs. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w 2014 roku, wtedy Talk for Devs znano było jeszcze jako Akademia JLabs, w związku z tym, że głównie skierowane było ono do studentów i spotykaliśmy się głównie na uczelniach, ale zaczęło zyskiwać sobie popularność wśród bardziej doświadczonych specjalistów, stąd inicjatywa taka, żeby przemienić nazwę na Talk for Devs i żeby już spotykać się poza uczelnianymi murami. W ten sposób spotykamy się około 10 razy w sezonie. Obecnie tylko i wyłącznie online. Jeżeli chodzi o te nagrania, to one będą też dostępne wszystkie online na naszej stronie internetowej wydarzenia, a także na YouTubie, więc będzie można je znaleźć. Cały czas możecie też obejrzeć te wydarzenia, które miały już miejsce w przeszłości. Jeżeli chodzi o to, skąd się wzięła ta inicjatywa, to jest to związane z tym, że my jako JLabs lubimy dzielić się wiedzą, więc jest to oddolna inicjatywa naszych pracowników. No i jak już wspomniałam o ludziach, to tu na slajdzie widzicie naszych pracowników. Zaczęliśmy ponad 10 lat temu od pierwszego programisty, a potem deweloperzy zaczęli tą firmę tworzyć dla deweloperów. W tym momencie na pokładzie mamy ponad 300 świetnych deweloperów, których łączą takie wartości jak rzetelność, merytoryka i technologia. Jeżeli chodzi o to, czym my się zajmujemy, to w tym momencie współpracujemy z ponad 40 klientami, dla których realizujemy projekty. Średni wiek średni ilość lat doświadczenia naszych specjalistów to jest ponad 7 lat, więc jest to dość wysoki, fajny wynik. Możemy się pochwalić dość wysokim seniority. Jeżeli chodzi o modele biznesowe, to pracujemy głównie na zasadach outsourcingu, ale także nie tylko pracowników, ale także całych zespołów i projektów. W myśl zasady tego, że lepiej mniej, a dobrze, to staramy się też ograniczyć te specjalizacje i projekty, nad którymi pracujemy, więc głównie są to Java, JavaScript, projekty z Quality Assurance, Pythonem, .NET-em i także role DevOpsowe. Teraz powiem pokrótce, jak będzie wyglądało przebieg tego spotkania. Zaraz do głosu dojdzie Mateusz i przedstawi Wam swoją prezentację, już go widzicie na ekranie. Potem nastąpi czas na pytania. W tej sekcji Mateusz będzie odpowiadał na pytania, które zadacie. Możecie je zadawać cały czas w trakcie trwania spotkania, natomiast odpowie na nie już pod koniec, żeby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania i zamętu. Te pytania możecie wysyłać cały czas. Jeżeli jakieś pytania pojawią się także na czacie, to ja będę prosiła o to, żeby mimo wszystko umieścić je w sekcji Q&A ze względu na to, że tam będzie nam je na koniec spotkania najłatwiej odnaleźć. No i po zakończeniu, po tej sekcji Q&A zakończymy nasze spotkanie. Gdybyście o coś chcieli zapytać w trakcie, to ja cały czas będę do Waszej dyspozycji, chociaż na czas prezentacji Mateuszowi ustąpię pola i będę gdzieś tam w tle. Gdyby jednak coś się pojawiło, to zachęcam do kontaktu i żeby pamiętać o tej sekcji Q&A. Więc myślę, że teraz Mateusz, oddaję Ci głos. Halo, halo, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać. Musisz chyba przestać udostępniać ekran i wtedy ja będę mógł wysłać swój obraz. Dobra, jeszcze szybko 2 linki na klawiaturze. O, i teraz zaczynamy. Cześć, dzień dobry. Ja dzisiaj przedstawię taki temat, moje rozumienie DDD i Clean Architecture na przykładzie bajki o 3 świnkach. Rozkładając ten tytuł na czynniki pierwsze, zaczniemy właśnie od tego mojego rozumienia, potem właśnie Domain Driven Design, potem chwilę o Clean Architecture. To jest też właśnie kolejność, w jakiej to wszystko będę się starał przybliżyć. Na początku, skoro właśnie mówię tutaj ze swojej perspektywy, no to chcę tylko wszystkim przypomnieć, że właśnie perspektywa ma znaczenie. I tutaj można powiedzieć, że na tym slajdzie mamy nawet 3. perspektywę w komentarzu. Komentarz mówi: nie rozumiem, na obydwu ujęciach jest tak samo łysy. Te linki, które Wam wysłałem, one linkują właśnie zarówno do tej prezentacji, jak i do repozytorium, które będzie omawiane podczas
dzisiejszego naszego spotkania. Ja się nazywam Mateusz Chrząstowski, gdzieś w internetach można mnie znaleźć jako Mat3e. Przy okazji konta na GitHubie jest właśnie ten tutaj link do prezentacji, do tych slajdów, które prezentuję, a to jest link do repozytorium, w którym powstał kod opowiadający bajkę o 3 świnkach. Jak mogę sobie uzurpować, dlaczego uzurpuję sobie prawo do mówienia właśnie, jak ja rozumiem Domain Driven Design? No troszkę już doświadczenia zebrałem, można to podejrzeć na tych LinkedInach. Mam kilka kursów na Udemy i obecnie pracuję w takim polsko-amerykańskim startupie Starburst. Wcześniej pracowałem w Allegro i w tych 2 firmach najwięcej właśnie tego Domain Driven Design gdzieś tam poznawałem. Teraz się staram w tym startupie też jak najbardziej to aplikować. Moje rozumienie w takim razie już widzimy, skąd się wzięło, natomiast Domain Driven Design to jest taki sposób, w którym chodzi o to, żeby cały nasz soft opisywać przy pomocy modelu. Wychodzimy tutaj od modelu. Model biznesowy symulujący jak najbardziej zgodnie z rozumieniem naszego biznesu, ludzi z biznesu, z rozumieniem tego, jak coś działa. My musimy sobie to tylko przełożyć na nasz kod. To podejście zaproponował na pewnym etapie Eric Evans, później rozwinął je pan Venat Vernon. I kluczowe 2 książki do poznania, do omówienia tego Domain Driven Design noszą tutaj takie nieoficjalne nazwy jak Blue Book oraz Red Book. Kosztują one około $50–60, więc nie jest to taki zupełnie nieznaczący wydatek i dla takich chcących trochę zaoszczędzić polecam tutaj takiego protipa, taki hint, jak to się mówi po staropolsku. Można kupić te książki w wersji przetłumaczonej na język polski i wtedy zamiast $50–60 mamy 50–60 zł. Jak to jednak jest z tymi tłumaczeniami na polski, coś się zawsze musi nie zgadzać. No i po pierwsze, powiedziałem, że mieliśmy Blue Book oraz Red Book, a w tłumaczeniach polskich oni odwrócili kolor okładek. To po pierwsze. Po drugie, ten słynny Red Book nazywał się Implementing Domain Driven Design, natomiast w tłumaczeniu implementing mi się kojarzy bardziej z takim właśnie kodzeniem, z brudzeniem klawiatury palcami, a tutaj DDD dla architektów oprogramowania. Także jak się przeboleje odwrócony kolor okładek i trochę lekkie babole w tłumaczeniu, no to można zaoszczędzić tutaj po kursie dolara i nabyć te książki mówiące o DDD. Jednocześnie można zaoszczędzić to jeszcze bardziej. Za kilkanaście dolarów istnieją jeszcze dodatkowe książki Orange Book oraz Green Book, tak to nazwijmy. To są właśnie już takie książki polecane pewnie dla osób, które gdzieś tam się osłuchały o DDD, na przykład z takich meetupów jak ten, z konferencji i chciałyby sobie co nieco przypomnieć albo odświeżyć, zrozumieć. No tutaj pierwsza, ten Orange, nie udało mi się jeszcze jej nabyć, to są takie bardziej przykłady użycia, reference mamy tutaj, także chodzi o jakieś takie konkretne scenariusze, w których można użyć, natomiast Distilled to jest właśnie takie podsumowanie, taka esencja. I to jest faktycznie esencja, zupełnie przypadkiem mam przy sobie tę książeczkę. Ona jest około 5 razy cieńsza niż ta tutaj niebieska, czyli ten oryginalny Red Book, ale w polskim tłumaczeniu przetłumaczony na niebieski, czyli to jest właśnie 5 razy cieńsza pozycja, więc polecana raczej dla tych, którzy już co nieco tego DDD liznęli. Tyle, jeżeli chodzi o taką teorię. Teraz możemy zacząć powoli przechodzić do praktyki. I na czym polega praktyka Domain Driven Design? Mamy takie 2 spojrzenia na to modelowanie przy pomocy dziedziny, bo też tak czasem to się tłumaczy. DDD taktyczne, czyli to bliższe kodu, i DDD strategiczne, czyli patrząc z takiej pewnej perspektywy. W DDD strategicznym chodzi o to, żeby wyszukać, znaleźć jakieś różne domeny, czyli takie dziedziny, które później powinny w naszych systemach, to są takie problemy, które w naszych systemach powinny zostać zamodelowane jako osobne bounded konteksty, czyli rozwiązania tych problemów. Osobne bounded konteksty. U nas jest o tyle prosto w tym przykładzie, w tej prezentacji, że mamy tak naprawdę jedną dziedzinę i jedną domenę i jeden z nią związany, odpowiadający jej bounded context. Tą dziedziną jest po prostu bajka o 3 świnkach. Gdybyśmy jednak mieli jakiś większy system, na przykład książkę dla dzieci z bajkami, moglibyśmy mieć różne dziedziny. Mielibyśmy przykładowo
bajkę o 3 świnkach oraz bajkę o czerwonym kapturku. I w jednej bajce czerwony kapturek, tam wilk znaczyłby trochę co innego niż w tej drugiej bajce, w bajce o 3 świnkach. No bo wilk w czerwonym kapturku rozmawiał z ludźmi, przebierał się, potrafił właśnie jakimś takim podstępem zjadać. Inne osoby wilk w 3 świnkach działał zupełnie inaczej. Więc DDD strategiczne pozwoliłoby nam wychwycić, że chociaż tu i tu mamy do czynienia z wilkiem, to jednak chodzi o zupełnie innego wilka. Natomiast DDD strategiczne jest wtedy, gdy DDD taktyczne jest wtedy, gdy wiemy już, jakiego wilka chcemy zamodelować i tylko szukamy jakichś odpowiednich takich klocków, z których możemy tego wilka w naszym kodzie zbudować, tak, zaimplementować. Łyk wody. I jakby to przykładowo mogło wyglądać. Ja sobie lubię zawierać jakby takie kontrakty czasem sam ze sobą, pisać takie pomocnicze interfejsy, które wymuszają na mnie dobrą strukturę programu. Kody, które będę pokazywał, to są głównie w Javie, w jakichś językach wirtualnej maszyny Javy, ale mam nadzieję, że są na tyle proste, że nikt nie będzie miał problemu ze zrozumieniem. Także przykładowo jest tutaj taki moduł jak shared, czyli coś właśnie współdzielonego między różnymi domenami, między różnymi projektami. I są przykładowe tutaj rzeczy. Klocek budulcowy, taki można powiedzieć podstawowy dla wielu, jak się zaczyna czytać te książki o Domain Driven Design taktycznym, to jest encja. Encja to nie chodzi tutaj o taką prostą encję, którą przez jakieś mapowanie obiektowo-relacyjne utrwalamy na bazie danych. Tutaj chodzi o taką klasę, która hermetyzuje jakieś pola, ale faktycznie hermetyzuje. Nie to, że wystawia każde pole przez getter i setter, tylko te pola są naprawdę ukryte, a wystawione są na zewnątrz metody. Encja ma swoją tożsamość, swój identyfikator, ale może mieć też jakieś właśnie wystawione dalej metody. Kolejną rzeczą jest agregat, który agreguje reguły biznesowe, reguły, które mają być spójne natychmiast. On może w sobie zawierać ten agregat wiele różnych encji, może te encje koordynować, między nimi wymianę wiedzy. I ja sobie tutaj te interfejsy projektuję w ten sposób, że agregat uszczegóławia mi encję. Co jeszcze jest takim pomysłem, żeby sobie ułatwić trochę pracę z Domain Driven Design, to co powiedziałem, że encja nie służy w rozumieniu tego DDD do utrwalania na bazie danych. Natomiast i tak my chcemy gdzieś tam koniec końców bardzo często te encje do bazy przechować w tej bazie, tak? Więc ja bardzo lubię sobie oprócz identyfikatora przypisywać zarówno do encji, jak i do agregatów coś takiego jak snapshot, takie zdjęcie rentgenowskie, wystawione wszystkie pola, ale w sposób taki nieedytowalny, niemutowalny, wystawione te dane, które powinny być ukryte po to, żeby na przykład sobie ułatwić porównywanie obiektów albo też ich utrwalanie na bazie. To będziemy sobie widzieć w akcji. Także tutaj mamy dwie takie podstawowe rzeczy jak encja oraz agregat oraz dodatkowo możemy powiedzieć jeszcze repozytorium, czysty interfejs, który służy tylko temu, żeby agregat utrwalić i utrwalony agregat już odczytać. To jest ten snapshot, coś co nam tylko pozwala wyczytać identyfikator, czy to encji, czy to agregatu. Do tego jeszcze kilka klocków, które by mogły nam wspomagać budowanie takich bardziej zaawansowanych, można powiedzieć, domen, w których chcemy więcej współdziałać ze zdarzeniami, bo bardzo dobrze do Domain Driven Design pasuje architektura typu Event Driven. Ja tutaj pójdę sobie trochę na łatwiznę, będę zamiast właśnie cały model zasilać zdarzeniami, to będę po prostu z modelu wypuszczał co jakiś czas jakieś zdarzenie, tak żeby poinformować świat, ale to nie będzie tak, że ten model jest zdarzeniami sterowany. Czyli mamy tutaj przykładowe zdarzenie, takie bazowe, ono powinno mieć jakąś datę, kiedy to zdarzenie wystąpiło. Jakbyśmy chcieli, to możemy właśnie do tych zdarzeń mieć całe dodatkowe jakieś wsparcie, na przykład repozytorium utrwalające, ale mówię, tym nie będziemy się dzisiaj tutaj zajmować. Tyle mniej więcej, jeżeli chodzi o DDD taktyczne, jak ja to sobie projektuję, to są takie interfejsy, które mi mają ułatwić zadanie. W Domain Driven Design taktycznym mamy jeszcze więcej rzeczy, jak na przykład polityki, jak na przykład fabryki, serwisy domenowe, ale ciężko mi było tutaj wymyśleć jakiś interfejs, który by mi ułatwił zadanie. Raczej to by były tylko już takie śmieciowe interfejsy, więc te, które tu są, to jest raczej taki pewnik, pozostałe no, pewnie trzeba by było sobie jakoś dostosować już do konkretnych przypadków, a nie do takich tutaj ogólnych użyć.
Do tego dokładamy teraz jeszcze posypkę Clean Architecture, czysta architektura. To jest taki sposób, ja to sobie lubię tłumaczyć, sposób tworzenia oprogramowania, który pozwala nam maksymalnie opóźnić decyzję o implementacji. Ja jak najbardziej mam w domenie, w aplikacji, w tych różnych swoich warstwach tylko i wyłącznie interfejsy, a dopiero gdzieś na samym końcu powinienem dodawać, dokładać adaptery, porty i adaptery na przykład do tej, które już faktycznie implementują mi te interfejsy. Czyli maksymalnie opóźniam decyzję, w jaki ja sposób chcę zaimplementować interfejs. Jest super artykuł, tutaj podlinkowany pod tym obrazkiem, który te opóźnianie opisuje. W tym artykule mamy cały ten tutaj wyświetlony obrazek tworzony etapami, krok po kroku. Natomiast co dla nas teraz będzie kluczowe, to jest to, że w środku znajduje się domena. My tę domenę możemy czasem obudować jakimiś serwisami domenowymi, a następnie obudowujemy ją serwisami aplikacyjnymi. Aplikacja to jest to, jak użytkownik używa naszej domeny, a domena to jest fizyka. Na tej fizyce takiej bazowej musimy budować nasze scenariusze użytkownika. Tak jak w naszym świecie mamy jakieś takie bazowe prawa fizyki, jest prawo grawitacji, prawo takie, że jak jest akcja, to jest i reakcja i na tym budujemy różne scenariusze. Na przykład zbudowaliśmy sobie jako ludzie samochód, który pozwala nam jeździć, skręcać, wykorzystuje te prawa fizyki, które są naszą domeną, a to, że wykorzystujemy ruch kierownicą do skręcenia kółka, to jest już nasz scenariusz użytkownika. I te serwisy aplikacyjne są otoczone jeszcze jakimiś portami. Część portów może wystawić sama domena, czyli przykładowo ja wystawiam interfejs repozytorium. Natomiast aplikacja może wystawić jeszcze jakieś dodatkowe operacje dla repozytorium albo jeszcze jakieś dodatkowe command handlery, a decyzję o tym, jak ten interfejs command handlera, interfejs repozytorium zaimplementować, jak zaimplementować ten port, my podejmujemy dopiero dalej na etapie definiowania agregatów, przepraszam, adapterów, czyli tak to sobie powinno wyglądać. Tu jeszcze na tym obrazku mamy pewien podział na takie adaptery, które użytkownik wykorzystuje, żeby sterować naszą aplikacją. To są driving albo primary adapters i są jeszcze adaptery takie driven, czyli takie, które nasza aplikacja wypycha na zewnątrz. I przykładowo repozytorium to jest właśnie coś, co wystawia na przykład domena albo wystawia aplikacja i dopiero adaptujemy na przykład, że to repozytorium my chcemy sobie zaimplementować przy pomocy mapowania obiektowo-relacyjnego, utrwalając na przykład agregat w bazie MySQL-owej. I to jest dopiero decyzja do podjęcia jak najpóźniej się da w adapterach. A jak myśmy chcieli, możemy sobie nawet użyć adaptera typu Microsoft Excel chociażby i tutaj idealnie ten rysunek pasuje też do tego schematu. Mamy kulkę i ta kulka jest otoczona właśnie jakąś implementacją, dokładnie tak jak to widzimy w tle. No dobra, czyli mamy Domain Driven Design i mamy czystą architekturę. Natomiast w przypadku Domain Driven Design pokazałem kawałek kodu, więc zastanówmy się, jakby można było taką czystą architekturę, gdzie mamy te domeny, te centrum tutaj logiki zarządzania światem, obudowaną aplikacjami, obudowaną adapterami, jakbyśmy mogli to ubrać w kod. I moja propozycja ze świata Javy to różne moduły Mavena. W przypadku, gdybyśmy korzystali na przykład z JavaScriptu, to mogły być różne paczki NPM-a. W przypadku C#, nie kodowałem dawno w C#, ale było coś takiego jak solucja, która miała projekty, tak mi się wydaje. Więc moglibyśmy tam też podobne rzeczy tutaj sobie zrobić. I proponuję właśnie osobny moduł domeny, osobny moduł aplikacji, osobny moduł adapterów. Gdzieś tam to wszystko można zebrać sobie w jakimś tam roocie share. To są te rzeczy, które mamy do współdzielenia pomiędzy domenami. Na przykład właśnie bazowe klocki budujące naszą aplikację. I przykładowo domena to mogłoby być chociażby tylko jeden pakiet IO GitHub ma 3 model i możemy sobie wybrać, ponieważ ten tutaj
kod domeny powinien być bardzo dobrze otestowany, to możemy sobie na przykład do testów dobrać odpowiednie narzędzie. W C# na przykład testy domeny może by było ładnie nam opisowo pisać tak naprawdę w F# i taki kod współdzielić. Ja to zrobiłem w ten sposób, że kod produkcyjny, że tak powiem, tej domeny piszę w Javie, kod testowy opisuję sobie w Groovim, bo Groovim ma bardzo fajny framework, który się nazywa Spock i pozwala mi pisać testy w taki sposób, że czyta się je jak prozę. Idąc dalej, w tym module, on mi się zaznaczył, ale już odznaczyłem, w tym module aplikacji moglibyśmy mieć już inny pakiet i tutaj na przykład moglibyśmy się zdecydować na taki język, który nam ułatwi trochę tworzenie zamkniętych hierarchii klas. Na przykład sobie podpiąłem zamiast Java Kotlina, natomiast testy zostawiłem sobie w Javie. Jakie testy mamy w domenie, jakie testy mamy w aplikacji? Domena to jest taka nasza baza, w której mamy tylko i wyłącznie testy jednostkowe. Aplikacja też powinniśmy mieć testy jednostkowe, ale tutaj już będziemy mieć testy koordynujące. Przykładowo, domena może mieć jakiś serwis domenowy, a w aplikacji mamy scenariusz użytkownika, który korzysta zarówno z repozytorium wystawionego z domeny, jak i z tego serwisu domenowego. Czyli serwis aplikacyjny korzysta pod spodem z dwóch klocków, więc scenariusze, jakie piszemy testowe do aplikacji, powinny nam sprawdzać w jakiś sposób koordynację, przepływ, czy faktycznie wszystkie rzeczy, które miały być zawołane, zostały zawołane. Ja sobie tutaj używam mocków, nie każdy lubi moki, natomiast one nam pozwalają właśnie zbadać, czy te interakcje takie, jak się spodziewaliśmy, to nam zaszły. Można sobie też tutaj na poziomie aplikacji pisać często testy takie, które na przykład korzystają z jakichś prostych implementacji, repozytorium trzymające wszystkie dane w pamięci i to są wtedy takie testy bliżej integracyjnych, ale z jakimiś takimi fejkowymi, podstawionymi adapterami. I skoro o adapterach mowa, to jakby mógł wyglądać ten moduł zawierający adaptery. I tu jest taka sztuczka, którą stosuję. W Javie jest bardzo dobry dostęp pakietowy, czyli część rzeczy jest publiczna, ale tylko w obrębie pakietu. W C# chyba moglibyśmy coś takiego zasymulować przy pomocy namespace'ów, natomiast tutaj te pakiety oprócz tego, że pozwalają mi coś ukryć, pozwalają mi też bardzo fajnie zorganizować kod, bo jeżeli moje adaptery mają do zaadaptowania jakiś port wystawiony przez domenę, to robią to w takim pakiecie, który koresponduje z pakietem, jakiego używała domena. Podobnie jest z aplikacją. Widać w tej przykładowej tutaj apce, w przykładowej apce moduł app też wystawiał jakieś swoje adaptery, bo mają one swoje odzwierciedlenie w strukturze pakietów w tym module adapters. Tak. Oprócz tego, tak jak pamiętamy z tego obrazka, były primary, czyli driving oraz secondary, czyli driven adapters. I ja to sobie tutaj nazywam w ten sposób, że in to są te, które ktoś używa, żeby tę naszą aplikację posterować, oraz out, czyli te, żeby nasza aplikacja coś wypluła na zewnątrz. Czyli jeżeli chodzi o adaptery, które sterują naszą aplikacją, mamy dwa sposoby, konsole oraz serwisy restowe. W przypadku auta, czyli tych sterowanych, to jest tylko sterowanie podejściem do logowania. I wystawiłem sobie jeszcze tutaj, może chwila, testy, jakie powinniśmy mieć już na poziomie adapterów, to będą testy integracyjne, takie, które pozwalają nam już przetestować faktyczne zaadaptowanie. I dopiero w tym module adapterów to jest pierwszy moduł, który powinien podpiąć jakiś taki gruby framework, który nam pozwala robić na przykład wstrzykiwanie zależności dependency injection. Do tego poziomu, do domain oraz app powinny mieć jak najwięcej takiego czystego kodu, zrozumiałego po prostu w czystej Javie. Natomiast dopiero w adapterach mieszamy to wszystko z frameworkami, z ORM-em, ze Springiem, jeżeli chodzi o świat Javy, jeżeli chodzi o inne światy, to z jakimiś odpowiednikami. Tutaj właśnie na potrzeby testów ja musiałem sobie utworzyć taką fejkową aplikację. Dla tych, co kodzą w Javie, ta ikonka jest tutaj charakterystyczna. To jest właśnie taka apka, która jest tylko w testach, bo apka faktyczna, która jest na produkcji, jest u mnie w jeszcze osobnym, wydzielonym module, który się nazywa Monolith. Dlaczego tak to sobie lubię wydzielić? No przykładowo, jakbym miał kilka domen, to Monolith, a zresztą to za chwilę pokażę na innym slajdzie. Czyli idąc dalej, tak to właśnie można sobie jeszcze zwizualizować, że mamy te różne moduły. Ten Monolith, domenę, apkę oraz adaptery, jakiś tam root, który to wszystko zbiera i shared, który służy do jakby współdzielenia.
pewnych klocków, z których budujemy naszą aplikację. O to wszystko tutaj teraz otoczone, to jest w obrębie jednego takiego bounded kontekstu, czyli bajka o 3 świnkach. Ona ma swoją domenę, swoją aplikację, swoje adaptery. Bajka o czerwonym kapturku miałaby swoją domenę, aplikację, adaptery. A monolit, on będzie się integrował tylko i wyłącznie z adapterami poszczególnych tych właśnie bounded kontekstów. Monolit powinien zależeć tylko od adapterów wystawionych przez te 3 świnki, albo czerwonego kapturka, albo jakąś inną bajkę. Zobaczmy jeszcze dalej, jak to sobie wygląda. Czyli ten root to jest takie tutaj narzędzie właśnie w Javie, żeby spiąć sobie te wszystkie moduły jakimś takim jednym wspólnym i jak odpalam testy na poziomie roota, to tak naprawdę testy odpalają mi się w każdym z tych poszczególnych osobnych modułów. I ten root dodatkowo u mnie akurat w przykładowym kodzie będzie pełnił też rolę rodzica, czyli kogoś, kto na przykład zarządza zależnościami dla domeny oraz dla shared. Natomiast root ma też właśnie świadomość, on zna wszystkie moduły. Tak, żeby właśnie odpalając testy na roocie, wszystkie inne moduły odpaliły swoje testy. Odpalając budowanie na roocie, buduje całą aplikację. W ten sposób mam taki naprawdę modularny monolit. I root jest tutaj rodzicem dla tych aplikacji, znaczy dla tych modułów domena oraz shared, natomiast w przypadku adapterów, monolitu oraz aplikacji ja sobie podpiąłem takiego specjalnego rodzica, który pochodzi z frameworka Spring, ale on mi tutaj tak naprawdę aplikacja w ogóle nie musi wiedzieć o Springu, natomiast ja nie wykorzystuję w aplikacji kodu springowego, tylko samą tę funkcjonalność zarządzania zależnościami ze Springa. Tak, żeby aplikacja miała już od razu pobrane na przykład frameworki do testowania dzięki jakimś tam ułatwieniom. I tak wygląda ta struktura, jeśli chodzi o rodzicielstwo, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o zależności, domena jest świadoma tego shared, bo shared to są klocki, z których budujemy różne domeny. Aplikacja jest świadoma tylko domeny, adaptery istnieją zarówno dla domeny, jak i dla aplikacji, a monolit rozmawia tylko i wyłącznie z adapterami. Czyli to jest to, co wcześniej przedstawiałem. Jak to jeszcze wygląda, jeśli chodzi o jakieś biblioteki pomocnicze? Domena tak naprawdę to jest czysty kod javowy plus ten fajny framework do testowania, który się nazywa Spock oraz język programowania Groovy, który nam ułatwia bardzo takie czytelne pisanie testów jednostkowych. Te testy za chwilę też pokażę. W przypadku aplikacji, to co mówiłem, Springa wykorzystujemy tylko po to, żeby dociągnąć sobie zależności do testowania i tam trochę ułatwić sobie kilka zadań i sobie tutaj korzystam z języka programowania Kotlin, a testy piszę w JUnicie oraz w Mockito. Natomiast adaptery to jest miejsce, w którym mamy najwięcej tych zależności. Tutaj już wchodzi jak w masło pełny Spring, mamy migrację bazy danych, musimy wybrać jakąś bazę danych. To jest ten moment, gdzie my właśnie podpinamy te wszystkie frameworki. To jest ten moment, gdzie my możemy wreszcie poszaleć i dołożyć te narzędzia, które poznaliśmy na jakiejś konferencji. Tak to sobie się rozkłada. Czyli poznaliśmy teraz ten aspekt techniczny, poznaliśmy Domain Driven Design taktyczne, poznaliśmy Clean Architecture, propozycje jak to Clean Architecture w kodzie oraz DDD taktyczne w kodzie odzwierciedlić, więc poznajmy teraz nasze wymagania biznesowe. Wymagania biznesowe dla bajki o 3 świnkach, czyli jakie są założenia? Każdy, kto zna tę bajkę, pamięta, że świnki miały różne sposoby budowania. Budowały ze słomy, z drewna albo z cegieł te swoje domki. Potrzebowały zbudować domki, żeby uchronić się przed wilkiem. Wilk miał taką cechę, że umiał mocno dmuchać i potrafił tym swoim chuchnięciem zdmuchnąć cały dom. Natomiast świnka, której dom został zdmuchnięty, uciekała natychmiast do domu sąsiada. I teraz tak, sam się zdziwiłem, ile jest wersji tej bajki, jak się przygotowywałem tutaj biznesowo do tej aplikacji, ale poszedłem z taką wersją, że po dmuchaniu w ten dom z cegieł, ten dom stoi i wilk dmucha, stoi i wilk się tak męczy, że w końcu rezygnuje. Są jeszcze takie wersje, które mówią, że wilk jednak idzie przez komin, próbuje wejść do tego domku, świnki podkładają ogień. To też by można było zamodelować, ale tutaj poszedłem sobie na łatwiznę, że po prostu nie udało się zdmuchnąć po raz drugi, po raz trzeci, wyprułem się, wychodzę, idę dalej.
Dodatkowo na koniec świnki ocalone szczęśliwie w tym domku z cegieł postanowiły dojść do takich wniosków, że faktycznie trzeba budować te domki z cegieł, także to też jest ważne założenie, które chcemy w naszej aplikacji jakoś zakodzić. I co pomijam świadomie, to co powiedziałem, wspinanie się wilka przez komin. W niektórych bajkach się okazuje, że wilk nawet zjada te świnki, w niektórych bajkach, zwłaszcza tam gdzieś pierwotnych, to pojawia się mama świnek, która je wysyła tam do domu. W takiej wersji disneyowskiej szczególnie to jest z kolei taka musicalowa wersja, właśnie jest trochę tam śpiewania, zabawy, jak już się skończyło pracę. To są rzeczy, które sobie pomijamy. Dobra, czyli znamy wymagania biznesowe, znamy ramy, jak budować naszą apkę, no to czas to wszystko połączyć. Wiemy, że trzeba stworzyć coś takiego jak agregat w naszej aplikacji, więc pytanie teraz mam do Ciebie. Co według Ciebie powinno być agregatem w przypadku bajki o 3 świnkach? I mam tutaj kilka podpowiedzi. Pierwsze, co się tak gdzieś może trafić, jak się nad tym zastanowić, no to świnka, tak? Świnka, która może być leniwa, może to być świnka bardzo pracowita. Także są jakieś tutaj różne warianty, więc kandydaty potencjalnie na jakieś tam pola, właściwości świnek, także może to jest ten trop. Drugim takim pomysłem to jest to, że agregatem może powinien być jednak wilk. No a trzecim jest to, że być może powinien to być domek. Domek czy to ze słomy, czy to z drewna, czy to z cegieł. I tutaj zdradzę Ci tajemnicę, że ja jak się przygotowywałem do tej prezentacji, przyjąłem sobie założenie, no tak, no pewnie agregatem będzie to i to. Przemyślałem na szczęście tę sprawę, gdzieś tam się z nią przespałem, konferencja, na której to miałem pokazywać, została przełożona i okazało się, że agregatem koniec końców zostało zupełnie co innego niż pierwotnie zakładałem. Więc teraz jeszcze chwila dla Ciebie, przemyśl dobrze, co powinno być agregatem, a ja się chwilę napiję. I jak tutaj dojść do tego, co chcemy, co powinno agregować, czyli hermetyzować reguły spójne natychmiast. Jest taka strategia jak event storming. Ona służy tutaj do kilku rzeczy, do takiego, no zacznijmy od tego, że jest właśnie kilka poziomów szczegółowości. To jest jakby domain driven design strategiczny, ale sam event storming też się dzieli na event storming strategiczny i taktyczny, tak żeby było łatwiej, że tak powiem. Jest kilka takich poziomów szczegółowości. Najbardziej ogólny to jest big picture event storming, gdzie po prostu nawet ludzie z szefostwa firmy potrafią siąść razem z jakimiś menadżerami i programistami i kleić na ścianie karteczki, bo event storming, tak, chodzi tutaj o to, żeby na ścianie nieograniczonej przestrzeni móc naklejać karteczki, opowiadać o zdarzeniach, jakie mają miejsce w systemie i jaka jest ich kolejność. To jest właśnie big picture, żeby wychwycić, jak w ogóle wygląda nasz scenariusz biznesowy, jak te zdarzenia przez nasz system, całe przedsiębiorstwo rozumiane czasem jako system, przepływają. Potem mamy coś takiego opcjonalnie jak process level event storming, czyli moment, w którym dzielimy ten schemat, można powiedzieć, z big picture event stormingu na jakieś takie pomniejsze tematy. Już tutaj sobie zaczynamy przyglądać się na przykład jakie są banded konteksty, że tutaj ten wilk to znaczy co innego niż w tym miejscu. W bajce o 3 świnkach jest innym wilkiem niż w bajce o czerwonym kapturku. Tutaj wychwytujemy te bounded konteksty, natomiast jeszcze potem do każdego bounded kontekstu my możemy sobie przeprowadzić szczegółowy tak zwany design level event storming, czyli to jest event storming taktyczny, który pozwala nam DDD może takie strategiczne bardziej odzwierciedlić, czyli zdecydować też może jednak DDD tak, co jest u nas agregatem w tym konkretnym bounded kontekście i tak dalej. Złota zasada event stormingu to brzmi jak następuje, czyli powinniśmy posługiwać się zdarzeniami. Zdarzenie to jest czasownik, czas przeszły dokonany. Nie powinniśmy myśleć, powinniśmy się wyzbyć myślenia rzeczownikowego, czyli strukturami danych. Ja na poprzednim slajdzie trochę tak też z premedytacją celowo
umieściłem właśnie rzeczowniki, tak? Czyli co nam przychodzi do głowy, słuchając bajki o trzech świnkach, to sobie zapamiętujemy właśnie często w formie takich rzeczowników, tak? Domek, świnka oraz wilk. Natomiast w Domain Driven Design i w Event Stormingu my powinniśmy myśleć zdarzeniami. I jak tak się chwilę zastanowić, to jest podejście znane nam z życia, bo jak to drzewniej bywało jeszcze przed czasami pandemicznymi, trochę więcej się zdarzało imprezować i było tak, że jak dwoje ludzi ze sobą rozmawiało po imprezie, jeden pytał drugiego, co robiłeś wieczorem, to odpowiedź nie była piwo, wódka, wino, to nie były struktury danych, to nie były rzeczowniki, tylko zawsze był czas przeszły dokonany, ale się napiłem, tak? Czyli my naturalnie rozmawiając posługujemy się takimi właśnie zdarzeniami, natomiast gdzieś tam jak zaczynamy myśleć o oprogramowaniu, mamy wbity do głowy ten schemat bazy danych, zaczynamy myśleć w nienaturalny trochę dla nas sposób. Co więcej, zwłaszcza na tym poziomie design level event stormingu, powinniśmy zacząć rozróżniać, co spowodowało na przykład dane zdarzenie i jednocześnie co to zdarzenie, czym skutkuje. I powinniśmy tutaj mieć niektóre nowe kolory, można powiedzieć, karteczek, między innymi komendy, czyli coś, co zmienia stan systemu, oraz widoki, czyli zielone karteczki, coś, co udostępnia nam jakąś treść na zewnątrz. Niekoniecznie utrwala, natomiast pozwala wyświetlić, tak? I tutaj te komendy znowu z życia wzięte, tak? Ze mną się nie napijesz, albo bo nie dasz rady. Są różne adaptery też do takich komend, może być na przykład nie podpuszczam cię, ale i tego typu właśnie to wszystko można sklasyfikować, takie zapytania jako komendy. Komendy zmieniają stan w systemie emitują jakieś zdarzenia. Więc jak tak się zastanowić nad tymi trzema świnkami. My na szczęście mamy tutaj prostą sytuację, bo w sumie proces level event storming jest nam niepotrzebny, a mamy tylko jedną domenę, jeden banded context, więc sytuacja jest trochę prostsza. Więc big picture event storming, zakładając, że kleimy same zdarzenia, mógłby wyglądać w sposób następujący. Zbudowano dom, zdmuchnięto dom, tutaj jest takie jakieś rozbicie, tak, że zdmuchnięcie domu czy dmuchnięcie na dom może skutkować jednym lub drugim zdarzeniem. No to są te wszystkie wymagania, które wcześniej opisywałem, tylko ubrane w formie tych zdarzeń. To jest właśnie ten big picture event storming, natomiast to, co pozwoliło zidentyfikować poprawnie agregat, to już jest ten design level event storming i tu jak widzimy komendy niektóre wymagają jakiegoś sprawdzenia reguł na agregacie, którym to agregatem okazał się być dom. Ja pierwotnie zakładałem, że to świnka będzie agregatem, brzmiało to jakoś dla mnie naturalnie, że świnka, zbuduj dom i tak dalej, ale tu się okazuje, że budowanie domu przykładowo, no to powinno wyglądać jakby tak się zastanowić, no to w sumie jest komenda zbuduj dom i skutek tej komendy zbudowano dom, tak? Jak gdzieś robimy ten event storming i mamy dużo takich par obrazków, takich karteczek, że właśnie niebieska komenda skutkuje od razu zdarzeniem, to jest coś w stylu CRUD'a. Jak mamy takie karteczki podłużne, żółtawe, to jest coś, co właśnie opisuje jakieś reguły. I te reguły powinny być zagwarantowane przez jakiś agregat. Dodatkowo tutaj sobie dokleiłem aktorów, kto tak naprawdę daną komendę egzekwuje. Czyli wiemy już, że naszym tutaj agregatem być może dom. I teraz mając tę fizykę naszej gry, naszej aplikacji, mamy domenę, no to możemy się zastanowić nad scenariuszami aplikacyjnymi, czyli nad tym, to nie zawsze będzie to samo, co sobie kleiliśmy przed chwilą na tych karteczkach, bo na przykład właśnie historyjki bardzo często opierają się na widokach, czyli na takich zielonych karteczkach, których ja w ogóle nawet nie nakleiłem na tych poprzednich slajdach. Także historyjki user story znany z Jiry to jest scenariusz aplikacyjny i on może być zupełnie niezwiązany z tą fizyką, tak? Tylko z wykorzystaniem tej fizyki.
Natomiast historyki, jakie sobie powinniśmy wymyśleć, czyli co nasz system powinien wystawić na świat, no to są dosyć trochę, w sumie bym stwierdził, proste, no bo tak naprawdę jako użytkownik bym chciał poznać bajkę o 3 świnkach, ale to jest trochę skromne, więc zacząłem trochę fantazjować, puścić wodze fantazji. Jako świnka chcę zbudować dom, tak, dostosowany do moich potrzeb. To by była dobra historyjka. Jeżeli z naszego systemu miały wykorzystać świnki, można to potraktować jako system właśnie do ewidencji później dla jakiegoś urzędu skarbowego majątku świnek, który by sprawdzał, jaka świnka jaki dom posiada. Także jest jakieś zastosowanie. I kolejne zastosowanie, jako wilk chcę zdmuchnąć dom, żeby móc złapać świnkę, to też by miało swoje uzasadnienie, na przykład jakbyśmy potem prowadzili rejestr, czyli z naszego systemu korzystałyby różne wilki, sprawdzałyby, ok, z tym domem ktoś już próbował, nie dał rady, to ja też nie będę, idę do następnego. Dobra, czyli już teraz naprawdę znamy, wiemy jak budować historię 3 świnek w naszej aplikacji, także trzeba tylko zacząć to jak najbardziej robić. Pierwsze pytanie, jakie się pojawia. Wiemy, że tam powinno być polecenie zbuduj dom, komenda, natomiast w praktyce jak zbudować już w tym kodzie czystym, czy to jest tylko odpalanie przez konstruktor, czy coś. No i tutaj jak zwykle to zależy, natomiast zależy nie tylko od tego naszego podejścia, ale też od języka programowania, z którego korzystamy. I tak przykładowo w Javie to już dawno zostało odpowiedziane, że no tutaj dla zmyłki zamiast domu mamy konia, natomiast w Javie wszystko trzeba praktycznie tworzyć fabryką, bo jest tyle tych zależności między różnymi obiektami, że bardzo często ucieka się do abstract factory albo jakiś factory method, pattern, gdzie mamy fabrykę, która nam buduje obiekt. I w praktyce okazuje się, że to jest też takie zalecane rozwiązanie często w domain driven design. Jeżeli mamy bardzo bogaty agregat i dużo jest potrzebne energii, żeby go stworzyć, no to potrzebujemy skorzystać z takiego klocka budującego w DDD taktycznym, jak właśnie fabryka. Natomiast jeżeli jest sytuacja trochę prostsza, no to jak najbardziej agregat możemy tworzyć przez konstruktor. No tutaj trochę przy okazji z tego komiksu tutaj podlinkowanego można się pośmiać z PHP, no bo czemu nie, zawsze można wbić te szpile, no ale żeby nie było, że się śmieję tylko z języka, którego nie używam, no to się pośmieję jeszcze z JavaScriptu, z którym mam do czynienia na co dzień, też jak najbardziej. Tak, scenariusz tutaj zrozumiały. Dobra, czyli wiemy, że do budowania domu warto będzie skorzystać sobie z fabryki. Natomiast czym powinien być wilk? Tak? Wiemy już, że świnka pierwotnie zakładałem ją że to powinien być agregat. W praktyce okazało się, że ona nie będzie agregatem. Agregatem będzie dom, no a o wilku jakoś tak w sumie ani widu, ani słychu. I jakby się zastanowić, wilk, to co już kilka razy chyba nawet powiedziałem, no to on powinien mieć funkcję dmuchania w domek, tak? Więc w praktyce, jeżeli to jest tylko funkcja, no to wilk w moim kodzie skończył jako domain service. Serwis, który pozwala wywołać metodę blowdown, pobiera agregat i tak naprawdę skutkuje to zawołaniem metody przyjmij huragan na agregata. Jeżeli w konsekwencji dostajemy wyjątek, niezniszczalny dom, no to wilk jeszcze ponawia to dmuchanie, a jeżeli to ponowienie zawiedzie, no to wilk tutaj emituje takie zdarzenie jak no zrezygnowałem, poddaję się, idę dalej. Także to się nawet czyta jak prozę i taka jest też idea, że jeżeli dobrze znamy naszą domenę, omówiliśmy z jakimś ekspertem domenowym, jak to powinno działać, to pokazując mu później kod, on powinien być w stanie, no ten kod tak przynajmniej 5 przez 10 zrozumieć. OK, czyli wilk skończył jako niezapisywalny, nieutrwalany na bazie po prostu serwis domenowy. Natomiast gdybyśmy mieli ten bounded context czerwonego kapturka,
no to wilk już prawdopodobnie byłby co najmniej encją, jeżeli nie agregatem. Dlaczego? No bo wilk tam zmieniał co chwilę swój stan. Raz był przebrany za babcię, raz był gdzieś tam przebrany za kapturka, zjadł te babcie, więc brzuch pełny, później go myśliwy rozpruł i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy takie zmiany stanu, no to jest już wskazanie na to, że coś powinno się zapisywać, więc wilk w czerwonym kapturku musiałby być przynajmniej encją. Co dalej? Jest jeszcze taki klocek budulcowy jak specyfikacja. Ja tutaj skorzystałem z tego, że Java od wersji 8 ma trochę uproszczeń, więc istnieje coś takiego w Javie jak interfejs predykatu, czyli idealnie wypisz, wymaluj specyfikacja z Domain Driven Design. O co chodzi? To jest taki if na sterydach, czyli zamiast pisać jakieś no właśnie ify w naszym kodzie, możemy się uciec do tworzenia obiektów i potem te obiekty ze sobą możemy różnymi orami, endami i tak dalej z nich budować jakieś skomplikowane warunki. Jakie to ma zalety? Ano takie, że taki kod bardzo łatwo podstawić na jakiś inny, tak? Podmienić jeden warunek na drugi. Tutaj akurat oba są zahardkodowane, ale jakbyśmy mieli przekazywanie specyfikacji przez konstruktor, to byśmy mogli super łatwo to wszystko sobie tutaj podmieniać. Jednocześnie mamy bardzo wysokie pokrycie testami, jeżeli będziemy korzystać ze specyfikacji, bo każdą taką pojedynczą specyfikację jest super prosto przetestować jednostkowo. Dodatkowo jednostkowo testujemy, czy działa orowanie tych specyfikacji, endowanie i w sumie jesteśmy w domu. W przypadku jakichś ifów, no to te ify mają taką tendencję, że się rozrastają i pokryć wszystkie warunki ifa testami jednostkowymi, wszystkie scenariusze jest dosyć trudno. I testy, jakie wyglądają, tutaj tylko zareklamowałem tego Grooviego, Spoka. Chciałem pokazać, jak właśnie te testy można w tym frameworku pisać. Normalnie moim zdaniem czyta się to jak prozę. W Groovim jeszcze czasem możemy sobie pominąć kropkę albo nawiasy, także czyta się, zamiast tego dajemy spację, także czyta się naprawdę jak zwykłą specyfikację taką na kartce. Tak? Czyli dla danego domu oczekujemy tego, że nie spełniona jest taka specyfikacja, gdzie tutaj źródłem pierwotnym jest najpierw straw, potem bricks, potem wood, potem straw i tak dalej. Różne scenariusze sobie w takiej tabelce zbieramy, a testy skutkują takim na przykład raportem. Wszystko przechodzi, także fajnie sobie działa. Dobra, jeszcze raz tutaj ktoś może nie dawać mu to może spokoju. Czemuś ty zrobił te specyfikacje w takim prostym przypadku? No tak, można powiedzieć, że to jest overengineering, no ale w sumie ja piszę bajkę o 3 świnkach w Javie, więc tutaj wszystko jest overengineeringiem, ale dodatkowo mam też usprawiedliwienie takie biznesowe. Jako ojciec muszę monitorować różne bajki i sytuacje na rynku i co więcej, to monitorowanie ma też swoje uzasadnienie jako programista. Przykładowo, była taka bajka o Śpiącej Królewnie, gdzie tam była taka zła czarownica i ta zła wiedźma zaczarowała tę królewnę, że ona zasnęła. Natomiast jakiś czas temu Disney postanowił zmienić w ogóle cały kontekst, właściwie przedstawić kontekst tej złej czarownicy. Zagrała ją sobie Angelinka i nagle okazało się, że to zło jest nie tyle usprawiedliwione, co już nawet trochę takie gloryfikowane. Jako ojciec to było dla mnie, jako ojca było to dla mnie takie aż niepokojące. Jako programista stwierdziłem, że może lepiej właśnie pisać różne specyfikacje, bo co się stanie, jeżeli za jakiś czas Disney wymyśli nową bajkę o 3 świnkach i tam będzie taki scenariusz, że wilk ćwiczył i teraz nabrał masy i teraz jest w stanie swoim dmuchnięciem nawet domek z cegieł zburzyć. Także mając te specyfikacje, jestem na to, powiedzmy, że zabezpieczony, jest mi łatwiej w przyszłości ten kod podmienić, niż bym miał szukać jakiegoś konkretnego ifa. Ostatni jeszcze smaczek z tych tutaj fragmentów omawianych odnośnie tego kodu dotyczącego bajki o 3 świnkach, to programowanie zorientowane na aspekty. Ja byłem kiedyś na wykładzie właśnie Mariusza Killa, tu jest też on podlinkowany, jego podcast, gdzie omawia te programowanie aspektowe. On właśnie pokazywał coś takiego, że mając tę super fajną, czystą architekturę cebulki, albo jak to jeszcze tam zwał, tak zwał, zdarza się jednak, że trafiają się takie tematy wspólne pomiędzy na przykład warstwę
tej aplikacji, domeny, no bo przykładowo logowanie w konsoli paru rzeczy w systemie, no to jest coś, co bym chciał mieć i w domenie, i częściowo w aplikacji, i częściowo w adapterach. I tutaj Mariusz promował właśnie używanie do tego aspektów. I stwierdziłem, kurczę, uczyłem się kiedyś tego programowania zorientowanego na aspekty i tam faktycznie mówiono, że to służy temu, żeby gdzieś dokleić do istniejącego kodu jakąś tam dodatkową funkcję. I przykładowo, co się dzieje na przykład w tym kodzie o 3 świnkach, to przed wykonaniem jakiejś metody dotyczącej tego command handlera, który odpowiada na różne komendy naszego systemu, dodajemy logowanie. Jeżeli argument, z jakim została zawołana metoda, to jest bardzo leniwa świnka, no to dodajemy taki log, że ta świnka była leniwa i tak dalej, i tak dalej. Tymi logami za chwilę zobaczymy, że da się opowiedzieć bajkę. Dobra, mamy tutaj te shared. Zobaczmy, jak skończyła nasza domena, jak to wygląda. Agregatem jest DOM. On implementuje ten interfejs pomocniczy agregatu. Jest coś takiego jak house snapshot, czyli te zdjęcie rentgenowskie, wypisz, wymaluj wszystkie pola, które tutaj pola są ukryte. Jak sobie spojrzysz na metody, które wystawia ten DOM, jeszcze one są tutaj publiczne, to jest tylko let in oraz run brainstorming. Dwie są metody takie pakietowe, których można użyć, wykorzystać je można tylko w obrębie IO GitHub Mat3e model, także są bardzo mocno też ukryte. Okazuje się, że właśnie nie ma nijak żadnego tutaj getera, setera, nie ma dostępu do tego ID-ka, do tego materiału, z jakiego dom został zbudowany. Te rzeczy ja sobie mogę zagwarantować przy pomocy snapshota. Mam właśnie tę metodę getSnapshot, która mi pozwala takim zdjęciem rentgenowskim, w Javie to są takie klasy delikatne, niemutowalne rekordy, one pozwalają nam ukryć, znaczy stworzyć coś, co jest nie do ruszenia, nie do zmiany. I dzięki temu na przykład możemy to tylko wykorzystać do odczytu, odczyt po to, żeby wiedzieć, co przepchnąć dalej do bazy danych, tak? Więc taki snapshot, takie zdjęcie rentgenowskie domu przydaje się w niektórych scenariuszach. VO to jest value object, czyli takie obiekty domenowe, które nie mają swojej tożsamości jak encja lub agregat, ale mają ich tożsamość wynika z właściwości. I takim tutaj przykładowym value objectem jest materiał i to może być właśnie słoma, drewno, cegły. Dodatkowo house ID jest takim value objectem, czyli no, żeby nie przepychać wszędzie inta, żeby nie móc porównać na przykład identyfikatora domu z identyfikatorem wilka z czerwonego kapturka, no to jest po prostu to opakowane w dedykowaną klasę, która się nazywa identyfikator domu. I tutaj już nie ma wtedy niedomówień. Identyfikator domu to na pewno co innego niż jakiś tam int odpowiadający identyfikatorowi wilka. Jak skończyła świnka w naszej aplikacji? No bo powiedzieliśmy sobie, że wilk jest serwisem, powiedzieliśmy sobie, że dom jest agregatem. Kim w takim razie jest świnka? Otóż ona skończyła jako value object i to w praktyce value object z taką tylko, można powiedzieć, jedną właściwością. Świnka, która jest nieleniwa, leniwa albo bardzo leniwa. I co więcej, jest taka metoda tutaj pomocnicza, naucz się na swoich błędach, czyli very lazy, bardzo leniwa świnka może się stać taką świnką not lazy anymore, czyli już nie leniwą. Świnka leniwa też może się stać taką świnką not lazy anymore. Tak to sobie tutaj zostało zaprojektowane. Wspominałem te polityki. Polityka to jest po prostu strategia, więc jeżeli mamy fabrykę, która nam pozwala budować dom, to ta fabryka korzysta ze strategii, czyli mamy różne strategie budowania. Strategia dla bardzo leniwego budowniczego, dla leniwego budowniczego i dla takiego porządnego. W tej chwili te strategie sprowadzają się do tego, że wybieramy odpowiedni materiał, ale nie trudno się domyśleć, że moglibyśmy mieć tutaj kolejne metody, na przykład nie tylko choose material, ale też choose tools na przykład i do budowania domu ze słomy potrzebowaliśmy jakiegoś kleju, tylko do budowania z drewna mielibyśmy trochę więcej, na przykład młotek i gwoździe i tak dalej. Fabryka bierze dla danej świnki jej politykę budowania i z tej polityki budowania wybiera materiał, z tego materiału buduje dom. To mamy sobie, można powiedzieć, odfajkowane. Mamy jeszcze trochę tutaj zdarzenia dotyczące domu.
Dom może być opuszczony. To jest takie zdarzenie, które emituje metoda handle hurricane. Tak? Jeżeli dochodzi do podmuchu, to dom decyduje, czy może zostać zdmuchnięty. Jeśli nie, to miota wyjątkiem. Jeżeli może zostać zdmuchnięty, to publikuje informację, że dom został opuszczony przez wszystkich mieszkańców. A wewnętrzni mieszkańcy w domu, co jest też taką dedykowaną tutaj klasą pomocniczą, Pigs Free, one, te tutaj Pigs Free jest to kolekcja, która jest wyczyszczona. Więc w przypadku domu z drewna albo domu ze słomy, no to dom skutkuje tym, znaczy dmuchnięcie w ten dom skutkuje tym, że świnki dom opuszczają i dają o tym znać światu przy pomocy zdarzenia House Abandoned. W przypadku tego serwisu domenowego też jest możliwość właśnie wyprodukowania zdarzenia domenowego, czyli wilk zrezygnował z atakowania domu. To jest nasza fizyka, nasze reguły gry. A jak wygląda w takim razie aplikacja? Aplikacja to jest to, co możemy z tą naszą aplikacją, z tym naszym programem zrobić. Więc mamy tutaj specjalne komendy. To są te scenariusze, use cases, tak? Buduj dom, może też być, no to pokażę znowu jako hierarchię. Zbudowanie domu to jest taka podstawowa operacja, którą może świnka wykonać w naszym systemie. Blowdown to jest operacja, którą wilk może wykonać w naszym systemie. Świnka może przejść z jednego domu do drugiego i w ramach domu możemy też się podzielić wiedzą. To wszystko to są komendy, które skutkują jakimiś operacjami wykonywanymi na domenie. Co te operacje odpala? Jest specjalny command handler, czyli coś, co nam pozwala dla budowania domu odpala fabrykę. Dla aktualizacji, no różnie bywa, na przykład aktualizacja typu blow down odpala serwis domenowy. Aktualizacja typu wejdź do domu odpala taką metodę pig enter house, która jest tutaj metodą pomocniczą, gdzieś utworzoną tylko po to, żeby ładniej zawołać house let in pig. Share knowledge to wewnątrz domu wołamy sobie Rhine brainstorming. No i to są tak naprawdę wszystkie komendy, które mamy do wyboru i mamy jeszcze tutaj dodatkowo obsługę tych zdarzeń, które się mogą pojawić. Jeśli zaszło zdarzenie house abandoned i jakimś cudem nasz ten event handler się dowiedział o tym zdarzeniu, a jak się o tym dowiedział, o tym decydują adaptery, to w przypadku takiego scenariusza mamy dedykowane pomocnicze dla naszej aplikacji repozytorium, House Query Repository. Sama domena miała w sobie repozytorium tylko i wyłącznie utrwalające dom, czyli nasz agregat. W przypadku aplikacji dochodzi jeszcze repozytorium, które pozwala znaleźć najbliższy domek. I to repozytorium jest sobie tutaj wykorzystywane w event handlerze. Dobra, ten kod można jeszcze przeanalizować we własnym zakresie jak najbardziej. Adaptery to już jest sprawa dosyć prosta. W przypadku tych adapterów sterujących na przykład REST, no to mamy sobie kontroler, który gdzieś tam korzysta z tego command handlera, żeby nasze świnki no, odpowiednią tak naprawdę każda metoda naszego kontrolera dostaje już odpowiednią komendę w ciele. Jeżeli wołamy tę metodę postem, jeżeli wołamy getem, no to dostaje czasem z naszego adresu URL i to jest po prostu skutkuje utrwaleniem, odpaleniem naszego command handlera, utrwaleniem repozytorium i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy teraz w praktyce, jak to wygląda. Mamy dwa tryby jakby odpalenia naszej aplikacji. Jednym takim trybem jest odpalenie w trybie odpalenie jako servlet. Aplikację możemy odpalić właśnie przez Monolith i Monolith wie tylko o adapterach tak naprawdę pod spodem. Jeżeli to sobie teraz odpalę, no to będę miał jak najbardziej dostęp przez chociażby Postmana do tych wszystkich metod wystawionych przez kontrolera, które pod spodem wołają command handlera, żeby odpowiednie komendy zamienić na odpowiednie operacje biznesowe z tej naszej fizyki gry. Czyli aplikacja powinna sobie tutaj wstać i dzięki temu możemy sobie postem stworzyć dom. Właścicielem tego domu jest bardzo leniwa świnka. Skutkuje to stworzeniem domu z identyfikatorem 2, czyli już jakiś tam miałem na tej bazie, nie wyczyściłem bazy przed spotkaniem. Jak sobie zobaczę domek teraz
z ID-kiem 2, to widzę, że to była ta bardzo leniwa świnka i dom powstał ze słomy. Jeżeli teraz sobie stworzę domek, ale dla świnki nie bardzo leniwej, a tylko leniwej, powstał domek z ID-kiem 3, jak sobie podejrzę, jak to wygląda w praktyce, no to powstał ten domek z drewna, bo tak zadziałała polityka budowania. Jeżeli teraz wilk zawoła metodą delete zniszczenie domu z identyfikatorem 2, zaskutkuje to odpowiedzią 204 no content, czyli zobaczmy ten dom, no zobaczmy najpierw ten 3 ponownie. Widać, że do niego trafiła świnka, zarówno ta, która była pierwotnie, jak i dodatkowo ta świnka very lazy, a zobaczmy ten domek, który został zniszczony. No tutaj wygląda to w tej chwili w ten sposób, że świnki, po prostu tablica świń jest pusta. Tak to sobie zamodelowałem. Mogłaby tu być jeszcze jakaś dodatkowa flaga is destroyed true, natomiast w tej chwili tego nie ma. Dobra, to jest ten tryb taki bardziej dla świnek i dla wilków, a ten tryb, że jako użytkownik chcę odpalić bajkę, żeby ją sobie posłuchać i potem opowiadać synowi, no to możemy to zrobić przy pomocy odpalenia w trybie tutaj nie aplikacji webowej, tylko no, konsolowej. I w konsoli, zresztą to mogłem pokazać już wcześniej, te logi jakoś się tam produkowały, ale teraz tych logów się naprodukuje więcej, naprodukuje nam się konkretnie cała bajka. Once upon a time there were 3 little pigs. Started application JVM running. Wszystko tak jak było w bajce, pamiętamy. The first little pig was very lazy i tak dalej. Może tutaj już trochę przyspieszymy. Wilk chuchał, dmuchał, zdmuchnął domek, 2 świnki uciekły i tak dalej, i tak dalej. Otwórzcie, bo was zdmuchnę i na koniec dnia nie zdmuchnął. Who could not blow the house. Tak, i jak się zmęczył, no to świnki już nie miały z nim więcej problemu, nauczyły się na swoich błędach i wszystkie żyły długo i szczęśliwie. Tak to mniej więcej było w tej bajce. Dobra, także to jest to. I teraz jeszcze ostatni slajd. Tak to wyglądało w bajce Disneya. Można tutaj zwrócić uwagę na prawy górny róg. Dla nas może najpierw to się wydaje lekko śmieszne, natomiast w praktyce, jak się zastanowimy, to jest idealna definicja bounded kontekstu. Świnka tutaj na tym obrazku znaczy zupełnie co innego niż w bajce. I co? Jeżeli komuś się spodobał sposób, w jaki prezentuję, no to zachęcam, żeby też zapoznał się z moim newsletterem. Co miesiąc wysyłam jakieś tam ciekawostki ze świata IT. To jest jeszcze raz link do kodu, jeszcze raz link do prezentacji. Powinienem powiedzieć dziękuję, ale jeszcze chcę podreklamować swój kurs na Udemy. Też mam opowiadanie o właśnie Domain Driven Design, Clean Architecture i tego typu rzeczach. Do 1 marca ten kurs jest w promocji za 48 zł. I jest już Gosia. Tak, jestem. Widzę, że pojawiło się jakieś pytanie, Mateusz. Tak, głosujcie też na pytania, dodawajcie swoje własne, a pytanie, które się pojawiło brzmi: w DDD funkcjonuje pojęcie agregat root. Czy mógłbyś go wskazać w swoim kodzie? Dobra, tak naprawdę... To póki Mateusz szuka, ja jeszcze zachęcam do tego, jeżeli pojawiły się jeszcze jakieś pytania, to żeby je teraz w tą sekcję wrzucić. Jeżeli coś jeszcze jest takiego, co chcielibyście zapytać. No tak naprawdę agregatem u mnie jest ten dom, tak? I tutaj no, dosyć to jest prosta encja, ona ma identyfikator zależny po prostu jako ten house ID, value object i no, można by było tu jeszcze kombinować, żeby no, nie jest to taki zaawansowany przykład, żeby mieć tych agregatów więcej, do tego jakiś tam właśnie agregat root. Niestety tutaj w tym kodzie jest tylko agregat ze swoimi właściwościami i ze swoją tożsamością. Tożsamość wynika z identyfikatora, właściwości są do utrwalania. Także niestety tyle. Jakieś jeszcze pytania? Bo się nic nie pojawia, a skoro nie ma więcej pytań, to Wam dziękuję za taką liczną obecność. Pojawiły. Pojawi się? O, faktycznie. Tak. Dobra, Martin Fowler pisze, że agregat to klaster obiektów. Tutaj pytanie brzmi tak, czy mógłbyś wytłumaczyć obecność w Twoim agregacie event publishera?
czy nie jest to łamanie single responsibility. Ja tutaj nie mam event publishera, to jest tylko taka, co ja tu mam. Tak, agregat wygląda w ten sposób, że on chowa w sobie taką klasę pomocniczą, pix free, chowa też klasy pomocnicze wyjątki. On akurat nie ma, znowu to jest na tyle prosta domena, że nie mam tutaj żadnych encji, które mógłbym mieć jako klasy wewnętrzne. Natomiast ja tutaj nie mam samego mechanizmu do publikowania jako publishera, jest tylko lista zdarzeń. I te zdarzenia to jest wewnętrzna tablica. To jest zawsze ten sam problem, czyli jak publikować zdarzenia z agregatu. Co ja zrobiłem, to jest takie prywatne pole i do tego prywatnego pola w momencie, gdy chcemy coś opublikować, to musi trafić zdarzenie. I to się dzieje w tym miejscu, natomiast nic więcej agregat z tym nie robi. Jest to potem zwracane w snapshocie domu jako właśnie zdarzenia do opublikowania i te zdarzenia do opublikowania, jak się dalej śledzi, to one są publikowane przez niezależnego publishera wewnątrz adapterów. Czyli to jest teraz, żebym się tutaj szybko znalazł, JDBC, czyli implementacja springowych repozytoriów i Spring ma taki super mechanizm, że jeżeli tak, bo tego kodu nie pokazywałem tak szczegółowo, więc może teraz parę słów jeszcze wyjaśnienia. Tutaj ten plik JDBC to są już adaptery do springowego takiego ala ORM-a. Nie ma tutaj Hibernate'a, jest po prostu czyste springowe użycie. I mam tutaj klasę pomocniczą House Entity, która powstaje ze snapshotu. Ten snapshot na sobie zawiera już zdarzenia, a te zdarzenia jeszcze w tej tutaj klasie pomocniczej mają specjalną adnotację na sobie domain events i Spring, jeżeli zapisuje encję, która ma na sobie adnotację domain events, to publikuje po prostu te zdarzenia w świat. Tak to jest zrobione, natomiast w praktyce to mogłoby być też równie dobrze tak, że to publikowanie by szło ręcznie. Ja poszedłem właśnie w ten sposób, żeby to agregat gdzieś miał tylko tablicę tych zdarzeń. Można pójść też w trochę innym kierunku, czyli przykładowo widziałem też takie implementacje w Domain Driven Design, że metoda zamiast być taką komendą czystą void, to zwraca na przykład zdarzenia do opublikowania i też to by mogło jak najbardziej zadziałać. Pytanie jeszcze ważne, które tutaj się pojawiło i nawet zebrało jakieś lajka. Czym właściwie jest serwis domenowy? Czy on powinien tylko zmieniać stany obiektów domenowych? Tak, i serwis domenowy u mnie też jest tutaj akurat pokazany. On działa na agregatach, jeszcze raz. Sam z siebie serwis domenowy nie jest w żaden sposób utrwalany. Takim standardowym przykładem serwisu domenowego byłby jakiś kalkulator, który bierze bardzo domenowe jakieś obliczenia robi na kilku agregatach, tak? I potrzebuje kilka agregatów gdzieś tam użyć, żeby wykonać jakieś obliczenia. To jest mniej więcej serwis domenowy. Czy mógłbyś, jeszcze jedno pytanie, czy mógłbyś pokazać, jak wykorzystałeś te specyfikacje przy pomocy reguł biznesowych? Tak, specyfikacja została wykorzystana tak bardzo, bardzo słabo, czyli znajduje się jako prywatne pole statyczne, finalne wewnątrz agregatu. Tutaj jest komentarz, że to powinno być tak naprawdę jakoś przekazywane, na przykład tak naprawdę może serwis domenowy powinien być stworzony od razu z odpowiednią specyfikacją i tego ifa jakby ogrywałby u siebie, natomiast tutaj jest po prostu polem w ten sposób. No, trochę na siłę ta specyfikacja, ale chciałem opowiedzieć o tej macoszce złej, która uśpiła śpiącą królewnę i tak to wyszło. Jeszcze patrzę, to wszystko, zostało już odpowiedziane. Tak, jeszcze może tutaj poruszymy ten temat. Jak przy komunikacji za pomocą komunikatów, na przykład RabbitMQ, radzić sobie z ewentualnymi opóźnieniami w dostarczaniu? Chodzi mi o spójność danych. No i tak,
gdzie w ogóle na przykład ten RabbitMQ powinien zostać użyty. Na przykład jakby nasza domena, te zdarzenia, które tutaj tak naprawdę one są używane tylko wewnętrznie. Jeszcze raz pokażę, jak to wygląda. W momencie, gdy zapisuję w naszym repozytorium springowym DOM, utrwalam go, to po metodzie save repozytorium springowe samo z siebie publikuje te zdarzenia wewnętrznym takim springowym mechanizmem do publikowania zdarzeń i wszystkie klasy, które chcą, mogą nasłuchiwać na zdarzenia. I mamy to zrobione, mamy zdefiniowane event configuration i tutaj doklejam ten event handler. On powstaje jako obiekt, który ma obsługiwać zdarzenia, czyli Spring sobie z repozytorium publikuje zdarzenie, wtedy Spring przechodzi przez wszystkie klasy, szuka takiej, która ma oznaczenie event listener i odpala na niej metodę. I ta metoda u mnie w praktyce odpala metodę z event handlera. Natomiast równie dobrze moglibyśmy te publikacje zdelegować, wykorzystywać na przykład jakiś serwis do komunikacji z kolejką typu RabbitMQ, typu Kafka, żeby te zdarzenia sobie latały. I jak poradzić sobie ze spójnością danych? No właśnie, zdarzenia to z samego założenia one nie są spójne natychmiast, tylko są tam eventual consistency, czyli docelowo będą spójne. Więc my możemy wykorzystywać zdarzenia tylko w takich momentach, gdy to opóźnienie potencjalne nam nie przeszkadza. Czyli na przykład jakby tak się, to jest trochę takie brutalne, ale jak się zastanowić, no to wiele rozwiązań może być zamodelowanych tak naprawdę w sposób asynchroniczny, że nie ma takiej potrzeby, żeby coś działało natychmiastowo. I takim przykładem znowu, który przychodzi do głowy, jest na przykład powiedzmy sobie system do zakupu biletów do kina, do teatru, teraz trochę z tym trudniej, znowu w kwestiach pandemicznych, ale kiedyś tak było. I no, wydaje się, że to musi być synchroniczne, tak? Ja sobie zaznaczam, ten rząd chce 3 miejsca w tym rzędzie i klikam i to powinno być zapisane synchronicznie, ale można się posilić o takie rozwiązanie, że użytkownik by powiedział, ja chcę tylko 3 miejsca w pierwszym rzędzie i wysyłał asynchronicznie zdarzenie i potem dostawał mailem, słuchaj, udało się zarezerwować te miejsca w tym i w tym miejscu. No trzeba po prostu zmienić trochę sposób myślenia i w tych miejscach, które nam się nawet wydaje, że komunikacja musi być synchroniczna, no to spróbować użyć tej komunikacji asynchronicznej i często mówię, okazuje się, jak dobrze wydzielimy domeny, to wewnątrz domeny możemy mieć sobie komunikację z zdarzeniami synchroniczną, a tak RabbitMQ wykorzystujemy raczej pomiędzy domenami i to będzie raczej działać wtedy z opóźnieniem, ale po prostu tak trzeba zamodelować te agregaty, te domeny, żeby one, opóźnienia między nimi nie były aż takie kluczowe. I zawsze można też zastosować kolejne sztuczki. Nie wiem, ile tak się rozgadywać nad tym pytaniem, ale jeszcze chwilę może powiem. Wyobraźmy sobie 2 agregaty, 2 domeny. W jednej tylko dodajemy taki słownik, dodajemy nowe, nie wiem, przedmioty do naszego sklepu, a druga to jest domena, która już w tym sklepie pozwala nam zakupić. I ilekroć dodajemy nowy towar do naszego tego katalogu towarów, to leci zdarzenie i magazyn czy coś mogłoby sobie zaktualizować, OK, mam nowy towar do obsługi i ten bounded context magazynu powinien sobie trzymać kopię na przykład wszystkich towarów i wtedy wewnątrz jakby magazynu byśmy mieli synchroniczne tylko używanie tego, tak? A zdarzenie polegałoby tylko na tym, że gdy dodajemy nowy katalog, nową rzecz do katalogu, no to ona jest rejestrowana w magazynie z pewnym opóźnieniem, ale w magazynie samym już sobie śmiga synchronicznie. Dobra. Patrzę, czy już są pytania. Pytania zadawajcie w tym Q&A, nie na czacie. Chyba jest jeszcze jedno. Jak wygląda odczyt z bazy danych i tworzenie ENCI na podstawie odczytanych danych? Adapter odczytuje do swojego, to było pytanie, a dalszy ciąg jest taki, adapter odczytuje do swojego modelu
model konwertowany jest na snapshot i na podstawie snapshotu tworzona jest encja. W sumie Andrzej zadał to pytanie, Andrzej odpowiedziałeś sobie dokładnie. Tak to wygląda, że dopiero w adapterach zdecydowałem się, że chcę mieć bazę relacyjną. Nie chciałem ORM-a, podpiąłem same mechanizmy springowe. Teraz nie w app, tylko w tym modelu JDBC. Więc tak to działa dokładnie. To jest encja z tymi adnotacjami springowymi, mogłaby być z encjami hibernate'owymi albo z jakiegoś innego ORM-a, JPA, standardu JPA na przykład do mapowania obiektu relacyjnego i mogłaby wtedy ta encja się utrwalać. Tak, w tej chwili, zaplątałem się, w tej chwili jest tak właśnie, że encja powstaje ze snapshotu, jest utrwalana, później snapshot jest odczytywany, ewentualnie mapowany z powrotem do encji i mamy już konkretny mechanizm, żeby ze snapshotu tworzyć sobie agregat. To jest taki trochę tutaj, no, mamy 3 aż klasy, które się wydaje robią to samo, tak? Jest house snapshot oraz house entity. Trochę poszedłem tutaj celowo w stworzenie tego house entity, żeby wykorzystać springowy mechanizm do publikowania zdarzeń i to był jakby ten główny tutaj powód. Natomiast chociażby w moim kursie pokazuję inny sposób, jak to zrobić, czyli bezpośrednio snapshoty zapisuję w repozytorium, bo to też jest dobry sposób, tylko tam jakby był problem, żeby dołożyć do snapshota jakieś takie adnotacje czy coś. No i to jest po prostu zrobione w adapterach, ale nie na zasadzie dołożenia adnotacji, tylko na zasadzie XML-a po prostu, który definiuje to mapowanie obiektowo-relacyjne, że ze snapshota ID to się mapuje na kolumny ID, material na takie coś i tak dalej. Więc można takie sposoby też sobie poradzić. Natomiast tutaj mi zależało na skorzystaniu z mechanizmów springowych, więc wyszło na 3 jakby klasy, które mają podobną nazwę. Tak. Ostatnie pytanie faktycznie. Czy promocja na kurs jest do 1 marca włącznie? Słuchaj, Agnieszko, nie, przepraszam, Joasiu, do 1 marca do godziny 12:03 konkretnie. 1 marca, godzina 12:03 w południe, zamykamy. Na Udemy tam gdzieś tam ta promocja będzie przez Udemy pewnie też ograna, natomiast to jest moja promocja z moją ceną podyktowana. Coś jeszcze z tym JDBC chciałem, ale już nie pamiętam. No to jest taka strategia, te snapshoty są dosyć pomocne i warto z nich korzystać. Już wiem, co chciałem. Podobnie do snapshotów można zadać pytanie, jak to jest mapowane na JSON-a, tak? Bo tego JSON-a gdzieś tutaj dostajemy w odpowiedzi. JSON z kolei nie jest zdefiniowany w żadnym XML-u, ale też go dołożyłem dopiero w adapterach. Jest dołożony na tej zasadzie, że korzystam tutaj z Object Mapera, z takich mechanizmów, które też są w Springu bardzo mocno promowane. Są po prostu, seria jest klas abstrakcyjnych, czyli znowu house snapshot JSON, tylko po to są te klasy abstrakcyjne, żeby dołożyć adnotacje i te później dołożone adnotacje pożenić ze snapshotami, czyli oryginalny snapshot domu jest połączony z tym JSON-em, z tym JSON-owym tylko po to, żeby mieć dołożone te adnotacje, tak? Bo nie chciałem sobie mieszać kodu aplikacji ani kodu domeny z jakimiś adnotacjami, czy to ORM-a, czy to JSON-a, więc tu jest bardzo czysty kod, a gdzieś dopiero w adapterach cała idea jest taka, żeby wszystko dokleić dopiero w adapterach, bo potem jak będę chciał przepisać z bazy SQL-owej na NoSQL-ową, to sobie zmienię, tylko wywalę ten plik JDBC i zrobię swój nowy na Mongo, tak, mapujący mi encję i tak dalej. I to wszystko będę robił tylko w adapterach. Jakiemuś właśnie juniorowi z projektu mogę dać tylko dostęp do tego repozytorium adapterów, a wszystko inne będzie, domena, aplikacja będzie schowana na przykład przed światem. Pytanie jeszcze się pojawiło, kod, który pokazuje, gdzie jest dostępny. Jeszcze raz tutaj cofnę się do slajda tego. O, tu jest ten kod github.com/mat3/3 pix-ddd.
Czy pakiet konsol służy do logowania aspektowego? Nie, pakiet konsol służy do skonfigurowania takiego, żeby wszystkie operacje się odpaliły w odpowiedniej kolejności. To jest zwykła apka konsolowa, Command Line Runner, odpala się w kolejności, a logowanie aspektowe, no to jest to, jak moja aplikacja steruje światem, czyli login aspect w out, tak? Czyli to są te driven adapters. Moja aplikacja steruje tym driven. A konsola jest jakby sposobem odpalenia aplikacji z tego scenariusza, jako użytkownik chce posłuchać bajki o 3 świnkach. To jest in, a to jest out. Tutaj mamy tak zdefiniowane aspekty, że dookoła command handlera chcę mieć jakieś możliwość zapięcia się przed i po odpalaniu, dookoła wilka, dookoła repozytorium. Z tym wilkiem na przykład dzięki temu IntelliJ, akurat tutaj korzystam z tego świata javowego, on mi pokazuje, że jest do tego doklejony jakiś aspekt, mogę się przerzucać w każdej chwili i to sobie zweryfikować. Wszystkie pytania wyczyszczone. Jeszcze raz te linki pokażę. No i to tyle. Oddaję głos do studia, Gosia. Tak, dzięki Mateusz. No, temat wyczerpałeś w bardzo przyjemny i łatwy w odbiorze sposób. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Jeżeli chodzi o nagranie, to padały pytania, więc chyba tak. Nagranie będzie dostępne już po weekendzie, będzie na naszym profilu na YouTubie, w social media też pewnie znajdziecie informacje na ten temat, będziemy ją gdzieś wrzucać. No ja Tobie, Mateusz, bardzo dziękuję. Dziękuję też wszystkim, którzy dzisiaj byli tutaj z nami i zapraszamy na kolejne spotkanie. Mamy nadzieję, że równie mocno Was zainteresują.